Proces zdrowienia, dochodzenia do siebie, ogarniania swojego życia, zmieniania swojego życia na lepsze nie jest linią prostą, która idzie gdzieś w stronę słońca w bardzo estetyczny i spokojny sposób. Prawda jest taka, że to wszystko, to ogarnianie siebie i zmienianie siebie jest bardzo zawiłym, chaotycznym procesem, który można by nazwać bałaganem. I to jest normalne. I tego się warto spodziewać. A to oznacza, że warto sobie zrobić pewien wstęp we własnym umyśle i ten film właśnie czymś takim będzie, albo przypominajką dla kogoś, kto już na przykład ogląda filmy rozwojowe od dawna i gdzieś pracuje nad sobą. Mianowicie to, że proces dochodzenia do siebie, czy właśnie pracy nad sobą, my gdzieś mamy jakieś takie pojęcie o nim jako o czymś takim idealnym, czyli właśnie idę tą prostą drogą, w bardzo cudowny, spokojny sposób opanowany i staje się coraz bardziej szczęśliwą osobą. Czyli już za chwilę, tuż za rogiem jest ulga, szczęście, zadowolenie, a wszystkie te złe dni, jakieś negatywne myśli, nieprzyjemne emocje po prostu gdzieś odpadają w sobie, a ja dalej idę w bardzo, bardzo szczęśliwa, może tak, z wielkim uśmiechem na twarzy. No właśnie musimy to sobie odkręcić i wprowadzić troszeczkę więcej rzeczywistości, takiego zejścia na ziemię, po to, żeby się dowiedzieć, jak faktycznie praca nad sobą może wyglądać i jakie może mieć efekty, żeby sobie zdać sprawę, że okej, jak to mi się przytrafia, jak mam różne takie poczucie, że tutaj się dzieje chaotycznie, że tutaj się coś dzieje w jakiś sposób bardziej bałagan niż cudowne poukładanie, to jest normalne i to jest okej. I można sobie dać spokój z tym niesłychanie wyidealizowanym obrazeczkiem, że praca nad sobą to tylko i wyłącznie czysta przyjemność, prosta droga i uśmiech na twarzy. I tym filmem to zrobimy, dlatego że dzisiaj powiem Ci o wielu takich objawach, które możesz w sobie zauważyć, możesz poczuć je, możesz doświadczać tego, które na pierwszy rzut oka może Ci się wydawać, że są bardzo szkodliwe, niefajne, gdzieś zwątpić w siebie, czy idę w ogóle w dobrym kierunku, to ja Ci chcę powiedzieć tak, tylko że po prostu proces zmian, wprowadzania zmian, pracy nad sobą jest burzliwy. Nie jest prostą linią, tylko takim bardziej kłębkiem drutu w kieszeni. Wszystko jest w porządku, dzieje się dobrze i jednocześnie warto zaznajomić się, mieć świadomość tych poniższych punktów. Przechodzimy. Punkt numer 1. Czujesz się gorzej i bardziej niestabilnie niż przed pracą nad sobą. Wyobraź sobie, że robisz remont w domu, nie? Tak to wszystko jest poustawiane, pięknie, meble, cudownie, meblościanka itp. itd. Wszystko ładnie stoi, ale przyjdzie Ci do głowy, żeby gdzieś przemalować jakąś ścianę albo zburzyć jakąś ścianę. Co się dzieje najpierw? No ten nowy porządek nie przychodzi pstryk tuż po tym starym, tylko jest jeden wielki proces remontu, który jest bardzo burzliwy, bardzo brudzący wszelkie zakamarki Twojego mieszkania i dopiero wtedy po jakimś czasie, po tej i pracy i sprzątaniu po tej pracy, masz nowe mieszkanko. Bardzo podobnie tutaj to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o takie ogólne samopoczucie, bardzo możliwe, że wtedy właśnie, kiedy gdzieś wgryzasz się w takie tematy rozwojowe, które na przykład tutaj na kanale bardzo często podejmuję, kiedy zaczynasz gdzieś rozliczać się ze swoją przeszłością, kiedy zaczynasz stawiać jakieś granice, kiedy zaczynasz w ogóle najpierw obserwować siebie, po prostu baczniej obserwować swoje decyzje, działania, praktyki, nawyki, sposoby myślenia, to wierz mi, dojdziesz do wniosku, że ojej, co to się tu dzieje? Co to się tu dzieje? I poczujesz taką wielką destabilizację, jak się w tym wszystkim odnajdujesz. Przyjdzie Ci to trudniej, przez co będziesz się czuć, bardzo możliwe, gorzej. Czyli przez gorzej mam na myśli to, że troszeczkę stracisz orientację, to co ja jestem, kim ja jestem, co ja robię, co ja wyprawiam, dlaczego ja tak robię, skąd mi się to wzięło. I to jest ten remont. I to właśnie jest ten remont,
który musi nastąpić po to, żeby się poczuć lepiej, który musi troszeczkę zabałaganić twoje wnętrze, żeby potem je posprzątać i poukładać na nowo w lepszy sposób dla ciebie, bardziej korzystny, bardziej pomocny. Bo tutaj otwierasz się świadomie na to, co myślisz. Zaczynasz świadomie odczuwać to, co w tobie jest, co za emocje w tobie są. Być może nawet zaczynasz sobie uświadamiać, jak dużo emocji, jak dużo wspomnień tłumisz, a one wtedy wychodzą na zewnątrz. I niepomocne mechanizmy obronne, czyli jakieś zaprzeczanie albo jakieś wypieranie się pewnych faktów, pewnych prawd, gdzieś pryskają, ponieważ właśnie jest ta większa samoświadomość, a to oznacza, że burzy się pewna iluzja bezpieczeństwa. Z podkreśleniem słowa iluzja. W związku z tym jesteś w tym bezbronnym etapie, bo on jest troszeczkę bezbronny, kiedy porzucamy stare narzędzia, ponieważ dochodzimy do wniosku, że nie, one nie działają, albo one działają na moją niekorzyść, one mnie prowadzą, innymi słowy, w rejony mojego życia, w których nie chcę być. Więc to porzucasz, ale jeszcze jest trochę za wcześnie, żeby sobie wykształcić już super gotowe, świetnie działające, nowe narzędzia. I to jest taki bezbronny moment, to jest taki moment destabilizacji, to jest taki moment, w którym możesz czuć się po prostu gorzej. Jakkolwiek to sobie zdefiniujesz, to słowo gorzej, bo to będzie się różnić od osoby do osoby, ale nadal gdzieś jesteśmy w tym remoncie. A to oznacza, jeżeli kiedykolwiek miałaś lub miałeś remont w domu, że będą dni, kiedy ten remont startujesz z takim entuzjazmem, zapałem, ale będzie fajnie, a potem już mija pierwszy, drugi, piąty, 10 dzień bałaganu i pyłu wszędzie osiadającego i masz dość. Nie? Jesteś zmęczony tym samym remontem. Albo myślisz, że to był błąd, albo myślisz, że coś robisz nie tak. No więc nie, po prostu remont jest bałaganem, prowadzi do fajnych zmian, ale nie da się przeskoczyć tego etapu. Zatem poczucie, że jest jakoś dziwnie, jest jakoś gorzej, ja nie wiem, co ja narobiłam ze swoim życiem, jest całkowicie zrozumiałe. Tracisz w pewien sposób grunt pod nogami, ale jest to tymczasowe i tylko po to, żeby ten nowy grunt zbudować na bardziej stabilnych zasadach. I to jest pierwszy punkt. Jest jeszcze ich trochę. Punkt numer 2. Czujesz więcej złości niż kiedykolwiek wcześniej. Spotykamy się tutaj często w gronie osób bardziej wrażliwych niż przeciętna, w gronie osób gdzieś, które w delikatniejszy sposób starają się być wśród ludzi i w związku z tym, co robią, tłumią swoją złość. Natomiast jeżeli zaczynasz gdzieś ze sobą pracować, zaczynasz się dokopywać do sedna, na przykład swoich relacji, to bardzo często możesz dojść do wniosku, że twoje relacje są asymetryczne. To znaczy, że na przykład ty więcej się starasz niż druga strona. Ty więcej z siebie dajesz niż druga strona. Ty więcej uważasz, tak jakby myślisz świadomie, co się stanie, jeżeli ja drugiej stronie coś powiem, przecież to ją urazi, więc tego nie robisz. Gdzieś potrafisz się wstawić w jej sytuację i jesteś bardziej ostrożny lub ostrożna, czyli gdzieś w jakiś sposób się ciągle zastanawiasz, jak ta druga strona może się czuć, co powoduje, że na przykład nie stawiasz wyraźnych granic, albo gdzieś przemilczasz swoje własne potrzeby, albo gdzieś w ogóle nie dajesz sobie poczuć nawet poczuć, już nie mówię o działaniu pod ich wpływem, ale poczuć swoje autentyczne emocje, które na przykład wywołuje to, że druga strona się aż tak bardzo nie stara jak ty. Co w związku z tym? Bardzo możliwe, że w związku z tym rodzi się twoja złość. I póki nie zaczniesz nad sobą pracować, to możesz nawet nie zauważyć tej złości. Albo nie połączyć pewnych kropek, że ta złość się właśnie wywodzi z tego, że w tej relacji ciągle jesteś tą obdarowującą stroną. Tylko na przykład złościsz się na polityków, albo na złą pogodę, albo na to, nie wiem, na swojego kota czy psa, bo podrapał ci dywan.
I to jest właśnie przekierowanie tej złości albo gdzieś jej wyparcie i nie przypisanie jej temu, że ktoś przekracza twoje granice. Że tak de facto ten podrapany dywan to małe piwo. Ale to, że ktoś gdzieś ciągle na przykład ciebie krytykuje, gdzie ty absolutnie tego nie robisz tamtej stronie, to jest źródło twojej złości. Jeżeli zaczynasz nad sobą pracować, to bardzo możliwe, po prostu dlatego, że siebie bardziej obserwujesz i dajesz sobie przestrzeń na własne emocje, no dochodzisz do wniosku, że tam jest jakaś złość. I tutaj mała dygresja, to znaczy nie dygresja, tylko taka malutka uwaga, że osoby, które zwyczajowo bardziej chowają swoją złość, tłumią, nawet tej emocji nie nazwał złością. Więc przestrzegam, uważaj na takie słowa jak ktoś mnie denerwuje albo ktoś mnie irytuje. To znaczy, że jesteś zła na tą osobę, że masz złość, tylko że tak trudno jest ją poczuć, że aż trudno jest ją nazwać. No i to jest kolejna rzecz, która świadczy o twoim zdrowieniu, która świadczy o tym, że idziesz w dobrym kierunku. To znaczy, że gdzieś odmrażasz swoje wcześniej zamrożone emocje, które są super funkcjonalne, które są super pomocne. Dzięki nim dana granica będzie mogła zaistnieć, dzięki twojej złości. Więc nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Nie mów, że tej złości nie ma, a ty nie masz prawa się na nikogo zezłościć, tylko popatrzmy sobie, okej, we mnie jest złość. Mam w sobie złość i teraz się zastanowię, jaką ona może tutaj spełniać funkcję. Co ona chce mi powiedzieć? Do czego to jest sygnał? Do czego to jest impuls? Zastanawiajmy się w tym kierunku bardziej niż co jest ze mną nie tak, to co jest nie tak z tą całą pracą nad sobą, że ja się teraz złoszczę. To jest dobry sygnał. To jest dobrze. Punkt numer 3. Tracisz starych znajomych i czujesz się samotna lub samotny. Kiedy ty się zmieniasz, a twoje otoczenie nie, no to zaczynamy mieć pewną niekompatybilność. Jakiś rodzaj niedopasowania. W związku z tym możliwe, że na przykład twoja złość albo twoja samoświadomość na temat tego, co się tak naprawdę dzieje w tych relacjach, może powodować, że masz ochotę się od nich odsunąć. Może powodować w tobie, że zaczynasz brać większy dystans wobec tego, co się dzieje w twoich relacjach. Może powodować to, że zauważasz, że faktycznie nie ma żadnych granic. Że gdzieś do ciebie ktoś na przykład może dzwonić po północy, pomimo, że wiele razy mówiłaś, że idziesz wcześnie spać. Ktoś może ci przychodzić niezapowiedzianie, pomimo tego, że prosiłaś, żeby tak nie robił. Albo po prostu zwyczajne otwieranie się przed tobą ze swoimi wszystkimi możliwymi problemami, przelewanie na ciebie emocji i zero pytania, a jak ty się masz? A co u ciebie? Zyskanie świadomości jest efektem pracy nad sobą i to jest dobry efekt, pozytywny, ale oczywiście nie oznacza bezbolesny. Ból z tym związany polega na tym, że widzisz, że te relacje są trudne. Widzisz, jakie one są nieciekawe i nie fair w stosunku do ciebie. Co więcej, inni przyzwyczaili się już do tych ról, które ty przybierasz, czyli na przykład rola takiego staracza się, zadowalacza innych osób. O tym było wiele filmów na tym kanale, także jeżeli gdzieś masz z tym problem, to odsyłam ciebie do tego, do dalszych filmów. Natomiast jest pewien wniosek, że wtedy, kiedy zaczynasz zauważać, że inni mają korzyści z tego, że ty nie stawiasz granic, to albo ty się odsuniesz, bo będziesz mieć dość takiego układu, albo postawisz granicę i ktoś się od ciebie odsunie. Bo on się po prostu nie pisał na taki interes. On się pisał na relację z kimś, kto będzie dawać, a nie ktoś, kto się upomina o swoje. No i dlatego takie relacje mogą się rozsypywać. No i dlatego oczywiście możesz poczuć samotność. I jednocześnie to jest koniec, ale i także
początek. Początek nowych relacji, nawiązywania nowych relacji, o tym, jak to robić. Też był oddzielny film, także ciebie do tego odsyłam. Po to, żeby one były zdrowsze, bardziej równorzędne i bardziej ceniące i szanujące i jedną oraz drugą stronę. Punkt 4. Masz nawroty do starych, szkodliwych zachowań. Zdrowienie to nie jest linia prosta w górę, nie? Idziemy i sobie szybujemy i lecimy ku słońcu. No nie. To jest ruch w górę, oczywiście. Idziemy ku jakimś postępom, ale bardziej niż w linii prostej, w pewnej spirali. Zataczamy pewne kółka. Jest to pewna cykliczność, czyli popełniamy te same błędy, co kiedyś. Gdzieś zaliczamy jakieś nawroty naszych starych zachowań, nawyków, automatyzmów. Oczywiście, że spodziewaj się, że one będą wracać. Niby dlaczego miałyby nie wracać? Jeżeli ćwiczysz ten mięsień przez, 20 lat, albo 30, albo jeszcze więcej, jakim cudem miałby on po prostu zniknąć, wyciszyć się, usiąść sobie gdzieś w kąciku i cicho siedzieć, tylko dlatego, że powiesz, dobra, teraz chcę zmiany. No tak to po prostu się nie dzieje, automatyzm się będzie włączać. Warto jest włączyć w sobie jednocześnie, uruchomić pewną tolerancję do tego. Powiedzenie sobie, że jasne, ja pewnie znowu popełnię ten sam błąd, ale stanie się on już bardziej świadomym, stanie się on bardziej okazją do tego, żeby ponownie jeszcze raz ta cykliczność, jeszcze raz i jeszcze raz przemyśleć, gdzieś przestawić swoje priorytety, zastanowić się głębiej, więcej zaobserwować. Dlatego każda z tych powtórek będzie wspinaniem się do góry i będzie jednak zaliczana w sposób trochę inny. Nawet jeżeli wygląda jak ta sama powtórka, że na przykład sięgasz po to samo zachowanie wśród ludzi, czyli na przykład to znowu nie postawiłam żadnej granicy, znowu się nie odezwałam, znowu nie powiedziałam co tak naprawdę sądzę i czego tak naprawdę chcę, ale przyszłam do domu już w inny sposób, z tym sobie jestem. Czyli na przykład jest więcej samoświadomości. Bardziej dobitnie to zauważam, albo inaczej siebie traktuję w tym. Czyli tak przyznaję, że znowu weszłam w stare tory, ale już siebie nie biczuję za to. Już sobie pokazuję więcej zrozumienia i wyrozumiałości, że okej, ja wiem, dlaczego ten automatyzm jest we mnie taki silny. Bo to jest odzwierciedlenie pewnych lat, które były dla mnie bardzo trudne, a to jest mój mechanizm obronny, który dawał mi poczucie iluzoryczne, ale poczucie bezpieczeństwa. Więc dopóki mój organizm, mój umysł przestawi się na inne tory, jasne, że będę wracać na te stare. Dobrze jest sobie wtedy pomagać, robiąc takie różnego typu mini wykłady. W jakikolwiek sposób do siebie trafić, mówiąc generalnie jedno, że to jest normalne, to jest naturalne. I tak naprawdę to, że tak bardzo dobitnie do ciebie dociera, że znowu automat się włączył, to znaczy, że zyskałaś właśnie olbrzymią samoświadomość, która obserwuje automat. Kiedyś działałaś tylko z automatu, co więcej, być może nawet nie zdawałaś sobie sprawy z tego, że ten automat jest automatem. Tylko być może przypisywałaś, że to jest twój świadomy wybór. Twoja świadoma preferencja, czyli na przykład mówiłaś, że albo ja nie lubię konfrontacji, ja nie lubię się kłócić z ludźmi, dlatego nie stawiam granic. A tak jakby stawianie granic było to samo co kłótnia albo agresja. Dzisiaj to zauważasz, zastanawiasz się nad tym, gdzieś wchodzisz w to, staje się więc to bardziej lekcją niż automatem. I to już samo w sobie jest absolutnie znakiem twojego postępu. On nie musi właśnie wyglądać w ten idealizowany sposób, że był stary nawyk, teraz jest nowy, posprzątane, nie? No nie, zapomnijmy o tym. A jeżeli gdzieś ta wyrozumiałość dla siebie, ta empatia dla siebie, to zrozumienie swojej sytuacji jest dla ciebie trudne do ogarnięcia, to być może potrzebujesz jakiegoś wsparcia. Zapraszam na konsultację 1 na 1. Często to właśnie tego dotyczy. Jeżeli masz ochotę, to zapraszam. Przy okazji łączę do tego zaproszenie do newslettera, dlatego że właśnie raz na tydzień dajemy sobie spokój, idziemy w te strony rozwojowe jak najbardziej,
Ale właśnie tam często ci przypominam, daj sobie spokój. Na przykład z wyidealizowanym obrazem postępów i rozwoju. A my przechodzimy do następnego punktu. Punkt numer 5. Czujesz żal i żałobę po straconych latach. Kolejną bolesną sprawą jest zauważenie, że ojej, jak to życie moje by mogło inaczej wyglądać, gdyby nie to wszystko, co teraz muszę zaleczać. Czyli rany, czyli traumy, czyli jakieś wydarzenia, które były po prostu zrządzeniem losu, nad którymi nie można było mieć kontroli, a które były krzywdzące, bolesne, trudne do przejścia. Można by gdzieś nawet pokusić o słowo niesprawiedliwe, chociaż przestrzegam przed tym słowem, był o tym film. I to jest etap, który być może, tak jak w innych punktach mówiłam ci o tej złości, która może się pojawiać, to ten punkt, ten żal straconych lat jest etapem, jest momentem w całym procesie pracy nad sobą, który wywołuje smutek, wywołuje łzy. I ja ci mówię, pozwól sobie na tę łzę, popłacz, bo stratę trzeba opłakać. A mówimy o stracie. Mówimy o tym, że faktycznie straciłam ostatnich kilka lat na przykład na staraniu się o innych, jakieś względy, staraniu się na robieniu jakiejś pozy, postawy, jakiejś fasady osoby, którą nie jestem. Albo na latach wyrzucania, naciskania na siebie, żeby nie być wrażliwą osobą, bo to jest straszne. I z efektem super marnym. Można. To jest zupełnie ludzkie. Można poczuć żal. Można włączyć w cały proces rozwoju etap żałoby. I to są dobre łzy. To nie są łzy, które idą na marne, to nie jest smutek, który idzie na marne. Musimy coś opłakać, dlatego że rozwijając się, idąc w lepszym według nas kierunku, skonfrontujemy się prędzej czy później z wnioskiem, to tamten kierunek był gorszy. Był mniej pomocny, był mniej zdrowy. Nie był dobry dla mnie. I to może zaboleć i to może wywołać wszelkiego typu refleksje. Szkoda. Szkoda, że tak było. Szkoda, że tak zmarnowałam czas. Szkoda, że były o tym inne filmy. Jeżeli gdzieś ten żal jest w tobie i ta żałość gdzieś ciągle jest na gorąco, zapraszam do nich. A my przechodzimy do następnego punktu. Punkt numer 6. Czujesz się winny lub winna, że sprawiasz problemy i robisz zamieszanie. Jeżeli byłeś nauczony lub nauczona, że przez wiele, wiele lat swojego życia jesteś w takiej roli stabilizatora, jesteś taką osobą, która wchodzi i zażegnuje konflikty, albo w ogóle robi jedną wielką prewencję, tak? Całe życie z innymi ludźmi to jest jedna wielka prewencja, żeby nie doszło do konfliktu. Jesteś taką osobą, która chce uspokajać, która chce łagodzić, która wszystko wszędzie gdzieś wszystkich zadowala, żeby przypadkiem ktoś nie zrobił krzywej minki. To teraz, kiedy pokazuje się twoja złość, kiedy pokazują się twoje łzy, kiedy pokazuje się twój dyskomfort i ty nie chcesz się na niego dalej godzić, możesz być osobą przez siebie pojmowaną jako tą, która kołysze tą całą łódką. Tam se siedzą na tej łódeczce ludzie. Zawsze jedyne, co robiłaś, to stabilizowałaś ją, jak ktoś inny gdzieś zakołysze. A teraz zdaje się, że to ty kołyszysz tą łódką. I może ci się włączyć stare oprogramowanie, które powie: to jest okropne z mojej strony. To jest egoistyczne z mojej strony. Jestem straszna, jak ja tak mogę. A za tym pójdą wyrzuty sumienia. To mimo to warto te wyrzuty sumienia stolerować. W ogóle daruj sobie takie przedsięwzięcie, że okej, to ja mam nie czuć nigdy się winna. To jest absolutnie nierealne i o tym też były filmy. Ale wyrzuty sumienia da się stolerować. Można z nimi żyć
I jest to życie o wiele lżejsze niż życie bez całej pracy, o której tutaj mówimy. Więc popatrz sobie na alternatywę. W każdym razie wyrzuty sumienia mają prawo się pojawić. Robisz coś nowego. Nie robisz nic złego, tylko robisz coś nowego. I to jest tutaj cały sęk. A to oznacza, że jeżeli właśnie na przykład postawisz granicę komuś, kto super korzystał z tego, że nie miałeś granic, to będzie ci się wydawać, że robisz coś złego, albo że jesteś egoistą lub egoistką. Albo że, jeszcze co więcej, ta druga strona może ci wręcz to wprost, w bardzo nieelegancki sposób wytknąć. Co nie oznacza, że okej, dobra, to ja wracam do moich starych torów. To jest trochę za mało, żeby to zrobić. Dlatego, że pamiętaj, rozwój, praca nad sobą, zmienianie swoich ról życiowych, to będzie praca, tak jak cały ten film mówi i od samego początku. To nie jest idealna droga do przodu, super prościutka. Nie, to jest zawiłe, a te zawiłości czasami mają kształt wyrzutów sumienia. Nie zrażaj się, idź naprzód i uczmy się tolerancji dyskomfortu, jakim są wyrzuty sumienia czasami. I punkt 7, twoje ciało zaczyna mówić. No i oczywiście mówiąc o całym procesie zdrowienia, pracy nad sobą, uwalniania emocji, przerabiania tego, co do tej pory było gdzieś wciskane w piwnicę, to musimy zahaczyć o ciało. Ono będzie się odzywać, ono będzie też mówić swoje, tylko że ono nie przemawia słowami, ono przemawia przez przeróżne doznania. I tutaj mogą się pojawiać jakiekolwiek napięcia, bóle, być może choroby, stany obniżonej odporności. To wszystko też musimy sobie wliczyć w koszty tego, że zdrowiejemy. Ogólnie rzecz biorąc. Czyli znowu wracamy do tego remontu. Tak, będzie bałagan. Tak, będzie brudno, będzie naprawdę chaotycznie. I ciało też to po sobie pokaże. Dlaczego? No bo jesteśmy całością. Tak, jesteśmy całością, a nie jesteśmy tylko i wyłącznie intelektem, który wszystko sobie przerobi na zasadzie tak ja to wiem, tak ja to rozumiem. Nie, musimy to jeszcze poczuć. I poczujemy to poprzez emocje oczywiście, ale i także bardzo możliwe, że poczujemy to dosłownie fizjologicznie poprzez nasze ciało. Więc jedynym słusznym kierunkiem jest pryzmat współczucia dla tego ciała, które na przykład bardzo długie lata musiało nosić gdzieś w sobie jakieś napięcia. Musiało gdzieś stawać na baczność i tego od niego wymagałaś lub wymagałeś. Teraz, kiedy to ma się troszkę rozmiękczyć, roztopić, tak jak wtedy, kiedy bardzo zmarzną ci ręce czy stopy na mrozie i przychodzisz sobie i próbujesz je rozgrzać albo wkładasz pod ciepłą wodę, to one zaczynają trochę boleć, nie? No właśnie. I to nie oznacza, że to dobra, to już będę trzymać je na mrozie cały czas, bo odmrażanie boli. Tylko ja przejdę przez ten etap, bo za chwilę będzie ciepło i będzie dobrze i będzie zdrowo. Podobną energią i podobnym podejściem polecam ci wykazać się wobec tego, co ci pokaże ciało. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, które z dziwnych objawów pracy nad sobą ty przeżywasz. Które z tych, które wymieniłam, ale także może oczywiście lista nie jest skończona. Tego może być o wiele, wiele, wiele więcej. Dlatego podziel się, tak żebyśmy mieli jakby kompletny obraz. Daj mi znać, jak to widzisz i jak to z twojej perspektywy wygląda. Sam fakt, że tutaj jesteś, że wchodzisz w takie niełatwe tematy. Gratuluję ci. Naprawdę to jest wielkie. Wymaga bardzo dużej siły i odwagi. I tego, że jesteś już na tym etapie właśnie mówienia o tym, zauważania tego, co ten proces robi i gdzie ty jesteś w tej całej podróży. Naprawdę kapelusze z głów. I cóż, każde kliknięcie, komentarz, subskrypcja, cokolwiek tutaj klikniesz, to będzie wsparcie tego, co robię, podobnie jak też wsparcie poprzez inne kanały. Wszystkim osobom super wielkie dzięki za to, że jesteście, bardzo was doceniam. Jeżeli ten film lub jakikolwiek inny na kanale przyniósł ci coś pomocnego i masz ochotę
dołączyć się do tego wsparcia, zapraszam z góry. Wielkie dzięki. A my widzimy się następnym razem.